twoje życie 10 lat temu było zupełnie inaczej. No zupełnie inaczej. Organizowałem imprezy, byłem DJ-em, robiłem muzykę. To inny wymiar, tak? A teraz jesteś rolnikiem. Każdy ma jakąś ścieżkę, żeby więcej zrozumieć. I jakby w tym hałasie miasta ciężko jest pewne rzeczy zrozumieć. Trzeba się odciąć od zgiełku, od hałasu, od nadmiaru informacji, żeby dotrzeć do wnętrza swojego i zobaczyć, co tak naprawdę nam potrzeba i zrozumieć, kim jesteśmy. Cześć, jestem Maciek, od DJ-a do farmera. Prowadzę tutaj ekologiczną farmę edukacyjną dla dzieci i dorosłych i jestem ziemianinem. To znaczy, że na jakimś etapie życia poczułem bardzo, że jestem częścią tego systemu i nie można tego ignorować i że trzeba z nim współpracować, ale chociażby szanować, że jestem tutaj gościem na jakiś czas i mogę korzystać z tego wszystkiego, ale w momencie, kiedy czujesz się ziemianinem, to wiesz, że możesz ze wszystkiego korzystać, ale w jakimś takim rozsądnym, w jakiś zbalansowany sposób. Powiedziałeś, że byłeś DJ-em, a teraz jesteś rolnikiem, więc jak to okazało się, że jesteś tutaj teraz? Takie decyzje o jakichś zmianach jakby od dziecka podejmowałem i nie było dla mnie to problemem, żeby podejmować nowe wyzwania, uczyć się nowych rzeczy, pozostawiać coś, co robiłem dla jakiejś nowej idei. Zostawiłem moją zabawę w elektronikę i wyjechałem do Irlandii, żeby stać się DJ-em, żeby zrobić jakąś tam karierę, żeby organizować imprezy i to zrealizowałem. Miałem te swoje imprezy. To były może nie jakieś olbrzymie, to były takie kameralne na 200-300 osób imprezy, ale dosyć systematyczne, więc miałem swoją jakąś publikę. Trochę tam pojeździłem gdzieś tam po świecie, też gdzieś tam mi się zdarzyło gdzieś zagrać nawet w Japonii. W 2005, jak mieszkałem w Irlandii, w Dublinie, z kolegami chłopaki wymyślili taki pomysł, bo wtedy do chyba 2006 w Irlandii można było pójść do sklepu, do hemshopu i kupić sobie legalnie grzyby halucynogenne. No i chłopaki powiedzieli, dawaj, jedziemy po pracy, jedziemy w góry Wicklow, kupujemy te grzyby, zjemy sobie te grzyby, ładna była pogoda, to było lato. No jak zjedliśmy te grzyby, to pootwierały się we mnie jakieś różne obszary, które wcześniej już trochę może były aktywne, ale ja w ogóle się od nich odłączyłem. Jakby nie miałem potrzeby, żeby z nimi przebywać. Pobiegłem na jakąś polanę i tam odkryłem w sobie różne rzeczy. Potrafiłem bardzo być w bliskim kontakcie ze zwierzętami. Tam w ogóle były takie piękne konie na tej polanie i one przyszły do mnie. Ja też miałem taką potrzebę, żeby nie być ubrany w żadną odzież, więc sobie tam hasałem na golasa i poczułem taką ogromną bliskość z tą przyrodą. Ja czułem, rozumiałem drzewa, czułem owady w ogóle, wszystkie słyszałem, które były w tym lesie i rozumiałem ich intencje. I wtedy było taki pierwszy chyba krok do takiego mojej połączenia się z ziemią, z matką naturą, z przyrodą. Potem był wielki krach, 2009. No i tak w 2010 wróciłem do Polski, próbując dalej robić te imprezy, ale jakby ta infrastruktura była troszkę inna. Ja się sprowadziłem do Płocka, co może nie było najlepszym miejscem do robienia, kontynuowania imprez. Jakbym przyjechał pewnie do Warszawy, to bym dalej dzisiaj był organizatorem imprez, pewnie robiłbym jakieś fajne, duże eventy, ale tak się potoczyło, że zrezygnowałem z robienia z tych imprez i w głowie miałem taki projekt, żeby zrobić taką platformę wymiany dla DJ-ów. No i rzuciłem się w to i zrobiłem tą platformę, taki startup, pierwsze kroki. To był jakiś 2012-2011, jak to zacząłem robić. Znalazłem inwestora z Singapuru, któremu spodobał się bardzo pomysł, a że to już jakoś tam działało, no to mnie zaprosił. Tam przedstawił mnie innym inwestorom. Ja powiedziałem, jak wygląda projekt, no i zaskoczyło. Przyprowadziłem się do Singapuru i robiliśmy ten startup. Ale startupy mają do siebie to, że nie zawsze wychodzą. Z reguły większość to umiera. Niestety nie zdąży zmonetaryzować się w odpowiednim momencie i było tak też w tym przypadku.
Ale to było dla mnie ogromne doświadczenie i wtedy zrozumiałem, że nie chciałbym być zależny od szeregu różnych kwestii. A od zawsze chciałem być blisko natury i zawsze odkładałem to na później. Na to, że kiedyś, jak będę starszy, jak się dorobię, a potem będzie się żyło pięknie. Ale to tak naprawdę to jest takie błędne, bo po co czekać? Po co czekać do emerytury, żeby odpoczywać, żeby realizować siebie? Tutaj jest moja torba DJ-ska. Jeszcze na pewno nie raz jej użyję. Ja byłem takim DJ-em winylowym. Torbę wszędzie nosiłem ciągle ze sobą, bo no to jest tak jak teraz, wiesz, są MP3, czy tam później były płyty kompaktowe. Tak ja zostałem wierny tym płytym winylowym i grałem sobie po prostu z płyt winylowych, z gramofonów. I to było dla mnie moją pasją i myślę, że to wciąż zostało i na pewno jeszcze do tego wrócę. O, to są fajne numery. Lubię taki styl trochę afrykański, tribalowy, house'owy, taki deepowy, takie mocne uderzenie też, trochę tech house, trochę techno. Tutaj lokalny taki magazyn. DJ-a do ranchera. Chociaż na początku to oczywiście były komentarze, o, długo on tutaj nie wytrzyma na pewno i się zawinie, ale jak już zobaczyli, że ja tutaj daję radę i powiększam i jakoś to funkcjonuje, także już myślę, że nie ma tych komentarzy typu, że o, tam z miasta przyszedł, zaraz się zawinie, tylko że już zaakceptowali mnie, że tutaj robię rzeczy, których im się już nie chce. Ale bo filozofia jest tak, że chcesz, żeby to wszystko było w jednym miejscu, żeby żyć skromny, rozsądny. No bo ten dom ile metrów kwadratowych jest tutaj? Tu jest 30, bodajże 1,5 metra kwadratowego. Ale dużo jest kubatury, jest tutaj ta antresolka, która daje takie gratisowe Tam ekstra metry. Śpisz, tak? Tak, tam śpię. A tam jest łazienka mało intymna, bez drzwi. Bez drzwi! No, bardzo kameralny. Masz biura, salonu, kuchnia, wszystko razem. Wszystko razem, tak, wszystko razem. To jest takie trochę uciążliwe, no ale teraz jakbym budował ten dom, na pewno nie budowałbym takiego małego. Na pewno wciąż byłby mały, ale chociaż 2 razy większy. Bo to jest takie trochę... Chociaż niewiele błędów popełniłem go robiąc tutaj, to jest, ale zrobiłem jeden duży. Jest stanowczo za mały. Przedłużenie tylko każdej ze ścian o 1 metr i zrobienie dodatkowego wieńca i podniesienie dachu o kolejny metr powoduje, że zamiast 5x7, czyli 35, mamy 6x8, mamy 48. Razy 2, no to jest już prawie 100 metrów. Nie 35, tylko 100 metrów prawie kwadratowych, więc to jest ogromna różnica, a koszty przy budowie niewiele większe. A to jest taka kawalerka, no. No na pewno jakby te korzenie, te inspiracje były tego, żeby to było jak najbardziej naturalne, czyli podstawowe to w ogóle chciałem zrobić ze słomy i z gliny. Ale okazało się, że to nie będzie takie łatwe, więc tutaj z takich elementów gliniastych zostało to, że są tynki gliniano-trocinowo-piaskowe, nakładane ręką, no a cała reszta, którą tylko można, no to jest z jednej strony drewno, jak najwięcej drewna, wszędzie jest praktycznie drewno i jakieś rzeczy używane, ewentualnie odrestaurowane i taka jest idea, to później jakby ten design tworzy się sam, korzystając z tych zasobów, które są. To jest piec zbudowany z szamotu, wymurowany z szamotu, ma w środku wężownicę, w miarę takie dobre proporcje, że to się wszystko fajnie, dobrze tam pali. No i masa akumulacyjna jest ogromna, bo ten piec sam z siebie jest jak kaflowy, bo jest jeszcze omurowany tam ze szczeliną cegłami, plus te kamienie, plus cała sama masa tego pieca sama w sobie, plus jeszcze on grzeje wodę, która grzeje podłogę, więc ta podłoga sama ma przecież dobrych tam ton albo kilka. Plus piec też waży pewnie z 1,5 tony albo więcej. Więc jak to się wszystko nagrzeje, to naprawdę małą skrzynką patyków, jak rano się wygrzeje
i nie wietrzy się za dużo, to starcza na dobę albo na dłużej tego ciepła. To o to chodzi, no, na tym polega ekologia, nie to, że mamy super technologie, które kosztują środowisko i mamy tam 300 metrów domu, który musimy ogrzać i jak, a przychodzi kryzys energetyczny i co my robimy? Tak, jest problem. Ale jak mamy mały domek, no to jest łatwo to ogrzać i nie ma problemu z kryzysem energetycznym, tak? No bo małe to skromne, no mniej znaczy więcej. Na pewno daje ten komfort i bezpieczeństwo. W piecu rakietowym chodzi o to, żeby się paliło bardzo intensywnie i bardzo szybko i bardzo dobrze, tworząc masę gorąca. W ogóle tak powinno się moim zdaniem palić, jeżeli ma się odpowiedni piec. O, tu nam się już grzeje. Tutaj włączam pompę i ona tam z tej wężownicy rozprowadza to po podłogę, także... Wróciłem trochę zbankrutowany z tego Singapuru, więc popracowałem w IT w Warszawie, a w międzyczasie pojawiła się w moim życiu książka. Pierwszym przyspieszaczem do tego, żeby przeprowadzić się na wieś, była książka Anastazja. To było chyba 8 albo 9 lat temu, więc miałem 30 gdzieś mniej więcej. Ktoś mi polecił książkę Anastazję. Pamiętam to, że następnego dnia ja jechałem na targi meblowe, bo miałem taki pomysł, żeby robić takie elektryczne, inteligentne biurka. W tej chwili one już są wszędzie, jakby nie jest to żaden temat nowy. Jechałem na targi, żeby tam jeszcze się bardziej trochę dowiedzieć, rozeznać w różnych technologiach. No i znajoma mi poleciła książkę. Właśnie ten tytuł, Anastazja. Ja sobie go wrzuciłem na Kindla, jadąc do Poznania. Zacząłem czytać rano. No to tak mnie wciągnęła, że zamiast pójść na te targi, wszedłem do jakiegoś shopping center, które jeszcze tam dopiero się otwierało. Jak usiadłem gdzieś na jakimś siedzeniu, tak dopiero przypomniało mi się, że mam iść na targ, przeczytałem całą. Potem przeczytałem kolejne części. Przyspieszyło moje decyzje o zakupie ziemi. Bo ja zawsze chciałem kupić ziemię i zawsze chciałem być ogrodnikiem, mieć pszczoły, mieć sad. To było zawsze gdzieś tam we mnie. Tutaj ta książka rozbudziła, że zaraz, to trzeba już robić, nie? Że trzeba dbać o tą ziemię, że trzeba jakby nie ma co zostawiać. Jakby tu byłem cały, aż gotowałem się. No i znalazłem taką wioskę, która właśnie się tworzyła. I na 2 spotkaniach, które były tam, byłem przygotowany. One były trochę z myślą o tworzeniu takiej wioski, z motywem pochodzącym z tej książki. I wszyscy, którzy tam się zebrali, którzy chcieli kupić tą ziemię, przeczytali tą książkę. Bardziej albo mniej wnikliwie. A ja byłem bardzo wnikliwy, więc jeżeli miałem poświęcić całe życie, żeby budować jakieś miasteczko zupełnie z obcymi ludźmi, to chciałem trochę o nich wiedzieć. Ale zadałem tak dużo pytań, że dla niektórych było to chyba trochę za daleko. Chociaż nie były to jakieś intymne pytania, to były takie pytania różnego rodzaju. Jak będziemy robić to, czym będziemy palić, czy w ogóle mamy w planach, jakie są w ogóle plany, jaka jest wizja, co byście chcieli zrobić razem. Ale było ich dużo. I to nie spodobało się temu inicjatorowi, który posiadał całą tą ziemię i sprzedawał ją poszczególnym ludziom. A ja po prostu się gotowałem, żeby to robić, żeby budować to miasteczko, ten swój dom, budować ten całą swoją rajską osadę. Bo tak to było ideologicznie miało wyglądać. Ale po drugim powrocie stamtąd, kiedy już wybraliśmy działkę, ten facet zadzwonił i powiedział, że nie sprzeda. I zostało tylko 2 tygodnie, żeby znaleźć jakąś inną. No więc wziąłem wolnego z pracy troszkę i zacząłem szukać w okolicy Warszawy w promieniu 100-200 kilometrów. I każdego dnia jeździliśmy na 1, 2 czy 3 lokacje, ale że to był okres już tak dosłownie przed tym terminem, kiedy już nie będzie za chwilę można kupić działki. To wszystko takie fajniejsze działki i działki z budynkami były już wyprzedane. Zostało niewiele co, ale jakimś cudem ta piękna działeczka z tą cudowną jabłonką przemówiła do mnie, tak? I poczułem, że to jest to i tutaj kupiłem tą działkę i tak od 7 lat, tak powoli tutaj walczę, zdobywam ten teren, uczę się go. Cześć, tutaj Maciek i mała pokazówka ogrodu na stan połowę mniej więcej września. Tam rośnie kukurydza słodka, tutaj mała kolendra, kapusty włoskie i czerwone,
Cukinie tutaj sobie dogorywają, pory z selerami, za nimi jagoda karczacka z rabarbarem, dalej troszkę jakieś widać buraczki, a tutaj mamy arbuzy. Co jest dla Ciebie strefą komfortu i co to znaczy dla Ciebie życie? Dla każdego oznacza to zupełnie co innego. Jeżeli dla mnie jest radością i szczęściem to, że mogę przybiec do tego ogrodu i tutaj coś robić i później zrobić, co uwielbiam, wiesz, wyrwać jakieś warzywko i ugotować obiad i to daje mi radość, to być może ta radość, którą mi daje obcowanie z tą przyrodą, powoduje, że nie przeszkadza mi to, że żyję skromnie, że żyję w bardzo małym domku, że właściwie w tej perspektywie i w tych realiach, które do tej pory doświadczyłem, to nawet nie bardzo mogę marzyć o tym, żeby wybudować sobie jakiś większy dom, bo no, z tego, co doświadczyłem, to nie mam takiej możliwości, ale widzę, że jest progres. Od samego początku zwiększam te uprawy, ta sprzedaż jest trochę większa, no to w pewnym momencie będzie to opłacalne w jakimś tam stopniu. Tylko pytanie jest, kiedy to będzie? Czy przypadkiem to nie będzie w tym momencie, kiedy ja już ledwo będę chodził, tak? Trzeba być gospodarnym i sobie radzić. Ktoś, kto kiedyś nie był gospodarny, no to słabo sobie radził. Czyli trzeba umieć naprawić i dach, i komin, i wymurować, i ziemią się zajmować. To jest taki dział życia, kiedy musisz wszystko w jakimś stopniu zrozumieć. Im lepiej to zrozumiesz i jesteś lepiej zorganizowany, tym masz lepsze rezultaty. I to mnie jara, że tutaj tak dużo rzeczy trzeba zrozumieć i tak dużo ze świata przyrody, która mnie tak niezwykle pociąga, którą szanuję i chcę nie tylko, że chcę zwiększać plony, ale też chcę zwiększać plony, zachowując balans i robiąc coś dobrego dla środowiska. I jakby tutaj jest też ta przestrzeń, że ja mogę moimi działaniami mieć ogromny wpływ na środowisko. Jeżeli ten platform był jakiś duży sukces, to prawdopodobnie nie byłbyś rolnikiem. No na pewno bym nie był. Bym raczej podróżował po świecie i byłbym takim jakiś tam biznesmenem. Ale nie było mi to dane i jakby się mi to nie pasuje to, co robię. Cieszę się z tego, co robię. Cieszę się, że jestem tu i teraz. I chociaż nie ma z tego pieniędzy za bardzo, można powiedzieć, że wcale, w stosunku do ilości pracy, którą trzeba włożyć i nie podróżuję po tym świecie i muszę się naużerać i nawojować z tą ziemią, to i tak czuję taki spokój, taki komfort, takiego bezpieczeństwa. Jest bezcenny. Tu jest bardzo trudno, ale brnę dalej i to daje mi satysfakcję i bezpieczeństwo i wiem, że to jest dobry kierunek, jest zgodny z moim sercem. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie. Maciek, dzięki za dzisiaj. Gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o Twoje działania? Ja Tobie dziękuję, miło było Cię poznać, a mnie można znaleźć na farmaedukacyjna.pl albo na nowo powstającym kanale na YouTubie Od DJ-a do farmera. Zapraszam. Super, będę wracał wiosna i będziemy robić film o pszczoły. Cześć Maciek. Dziękuję, do zobaczenia.